Cześć, mamy grudzień 2025 roku i Nikon wypuścił w tym miesiącu aktualizację 5.30 do korpusu Nikon Z9. I o ile w przypadku aktualizacji 5.1 miałem mieszane uczucia, bo tam pewne rzeczy były fajne, ale pewne rzeczy były zrobione po prostu źle, tak w przypadku aktualizacji 5.30 muszę powiedzieć, że jestem z tej aktualizacji bardzo zadowolony. W aktualizacji pojawiło się 21 zmian, jeśli dobrze policzyłem. Natomiast chciałbym dzisiaj powiedzieć o tych, które uważam za najważniejsze i dlaczego one są takie istotne. Do tej pory w różnych trybach ustawiania ostrości można było w niektórych tylko z tych trybów włączyć detekcję różnego rodzaju obiektów, czy to człowieka, czy zwierzęcia, ptaka. Dotyczyło to głównie tego maksymalnie dużego pola ustawiania ostrości obejmującego cały ekran. Dotyczyło to również pól ustawianych samodzielnie i w zasadzie wykluczało jak gdyby detekcję obiektów w przypadku pojedynczego pola ustawiania ostrości, czy też w przypadku tych fabrycznie ustawionych pól trochę większych niż pojedyncze pole, czyli Dynamic Area AF Single, Dynamic Area AF Medium i Dynamic Area AF Large. W tych trzech, plus jeszcze w tym Single Point AF nie było możliwości włączenia detekcji obiektów. W tej chwili zostało to zmienione i te trzy dotychczas pozbawione tej funkcji opcje teraz też mają możliwość używania detekcji obiektu. Tutaj wchodzimy do Custom Settings menu, wybieramy opcję Focus i w opcji Focus szukamy Active Subject Detection Options, to jest opcja A10. Jak wejdziemy w tę opcję, to mamy dodatkowe 4 punkty, w których możemy włączyć używanie detekcji obiektu. Single Point AF, Dynamic Area AF małe pole, Dynamic Area AF średnie pole i Dynamic Area AF duże pole. Druga funkcja, która bardzo mi się podoba i odpowiada wprost na moje zastrzeżenia dotyczące sposobu konfiguracji Nikona Z9, to jest kwestia rozszerzenia wymiarów własnego pola ustawiania ostrości, zarówno w trybie fotografowania, jak i w trybie robienia zdjęć. Do tej pory mieliśmy sytuację taką, zobaczmy w menu. Jak wejdziemy do menu fotografowania, tutaj mamy AF Area Mode, wybieramy tryb ustawiania ostrości, tryb wyboru obszaru ustawiania ostrości. I teraz mamy dwie takie pozycje, Wide Area AF C1, Wide Area AF C2. W tych pozycjach możemy zdefiniować własne obszary ustawienia ostrości. Wejdźmy w ten pierwszy. I do tej pory sytuacja była taka, że mogliśmy ustawiać wielkość pola ustawienia ostrości maksymalnie do 19:11, tak jak to widać w tej chwili na ekranie. Natomiast po wprowadzeniu poprawki 5.30 możemy ustawić pełną szerokość i pełną wysokość. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby ustawiać tutaj pole ustawienia ostrości na całym sensorze, bo to mamy z definicji, jest to jedna ze standardowych opcji w Nikonie Z9, tylko chodzi mi o coś innego. Bardzo często mi się zdarza, że potrzebuję wyciąć z całego sensora tylko wąski pasek, w którym ostrość będzie ustawiana. Ten pasek czasem potrzebuję, żeby był poziomy, a czasem, żeby był pionowy. I ważne jest dla mnie, żeby ten pasek rozciągał się, jeżeli to jest pasek poziomy, żeby on się rozciągał na całą szerokość ekranu, a jeżeli to jest pasek pionowy, żeby on się rozciągał na całą wysokość ekranu. I teraz po wprowadzeniu poprawki 5.30 mogę to zrobić. Przykładowo tutaj chcę ustawić taki pasek, który będzie mi w którym będzie ustawiana ostrość. W tej chwili mogę to zrobić, mogę nadać mu dowolną wysokość, a pasek rozciąga się na całą szerokość ekranu. I teraz jak to sobie wybierzemy, zobaczmy jak taki pasek wygląda na ekranie, kiedy przejdziemy do trybu fotografowania. Oczywiście ten pasek mogę przesuwać góra-dół, więc mogę regulować jego położenie. To znów nie jest pełny obszar sensora, ale to już jest prawie pełny obszar sensora. To jest coś, co już mi w zupełności wystarczy. Tu już nie będę więcej narzekał. I analogicznie możemy zmienić ten pasek na pionowy. Zmienimy jego rozmiary, zrobimy taki wąski pasek, ale wysoki. OK.
I przejdziemy do fotografowania i widać, że mamy teraz ustawienie ostrości w pasku, takim właśnie pionowym i znów ten pasek mogę przesuwać sobie lewo-prawo, tak? Dzięki czemu mogę taką strefę ustawienia ostrości zdefiniować tam, gdzie chcę, na pełną wysokość sensora. To jest coś, co podnosiłem już w przeszłości, co mi bardzo przeszkadzało, że nie ma tej możliwości. No, ciekawa sprawa, bo w Nikonie Z6 III od początku ta opcja tak właśnie działa, że można ustawiać te paski o dowolnej wysokości, dowolnej szerokości, prawie że na cały sensor. Natomiast w Nikonie Z9 ta implementacja była jakaś dziwna. No w tej chwili to zostało naprawione i już jest dobrze. Kolejna poprawka, która mi się podoba w tej aktualizacji 5.30, to jest to, że doszły dwa tryby monochromatyczne, dwa dodatkowe tryby monochromatyczne. Do tej pory mieliśmy jeden taki po prostu zwykły, który można było sobie skonfigurować. Teraz doszły nam dwa dodatkowe tryby. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj wybieramy opcję Set Picture Control i jak wejdziemy tutaj w te opcje, to zobaczymy, że oprócz starego trybu monochrom mamy jeszcze flat monochrom, czyli bardziej taki płaski tryb monochromatyczny z łagodnymi przejściami tonalnymi i mamy dodatkowo Deep Tone Monochrom, czyli profil, gdzie walory w cieniach mają głębsze te cienie, są ciemniejsze, natomiast światła prędzej jak gdyby podążają w kierunku bieli. Także jest to bardziej kontrastowy profil. Tutaj jedna uwaga, dlatego że w przypadku tych profili możemy ustawiać dodatkowe funkcje, dodatkowe jak gdyby elementy konfiguracji takiego profilu. Jak tutaj zobaczymy ten profil monochromatyczny, mamy do dyspozycji opcję wyostrzania, mamy opcję kontrastu, jasności, czy też filtrów, albo też tonowania. Ale ważna jest tutaj ta rzecz filtrów. Otóż mamy do dyspozycji 4 filtry. Mogą być te filtry wyłączone. Mamy filtr żółty, mamy filtr pomarańczowy, czerwony i zielony. Możemy ich używać i teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz. Otóż w przypadku tych trybów monochromatycznych, tego starego monochrom i monochrom flat, wszystko dzieje się tutaj tak, jak sobie włączymy, czyli albo filtr jest wyłączony, albo jest ustawiony ten, który włączyliśmy. Natomiast w przypadku tego trybu Deep Monochrom, zobaczmy tutaj, wejdźmy do tego Deep Tone Monochrom, to trzeba pamiętać o tym, że profil Deep Tone Monochrom ma z definicji włączony, czego tutaj nie widać, ale to, uwaga, jest napisane wyraźnie w dokumentacji tej poprawki. Tego tutaj nie widać, ale tryb Deep Tone Monochrom ma z definicji włączony silny filtr czerwony. I teraz trzeba pamiętać o tym, że nie może być zaimplementowany filtr 2 razy. To w odróżnieniu od tradycyjnych filmów nakręcanych na obiektyw, gdzie możemy filtry łączyć w stos, tutaj w tej implementacji filtrowania w Nikonie Z9 nie można włączyć dwóch filtrów jednocześnie. Więc jeżeli w trybie Deep Tone Monochrom wybierzemy tutaj jakikolwiek filtr, jakąkolwiek opcję inną niż OFF, to trzeba pamiętać o tym, że ten domyślnie włączony filtr, silny filtr czerwony, zostanie wyłączony i dopiero po jego wyłączeniu zostanie zaimplementowany ten filtr, który wybierzemy. Podkreślam, to jest napisane w dokumentacji, tylko trzeba na to zwrócić uwagę. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli włączymy w tym profilu jakiś filtr, jakikolwiek filtr, nieważne który, ale włączymy, to ten profil straci swoje wartości, straci swoje właściwości. On już przestanie być Deep Tone Monochrom, bo po włączeniu dowolnego filtru, na przykład czerwonego, będziemy mieli włączony słabszy filtr czerwony niż ten, który jest w tym profilu zaimplementowany domyślnie. Tak? Czyli stracimy część tego efektu, który jest domyślnie w tym trybie. O tym trzeba pamiętać. Ale to jest tylko taki drobny niuans, natomiast bardzo mi się podoba, że są te dodatkowe profile. Oprócz tego standardowego czarno-białego mamy jeszcze ten taki delikatniejszy i ten głębszy. A przy okazji dołożenia tych dwóch dodatkowych trybów monochromatycznych jeszcze Nikon dołożył jak gdyby ekstra funkcje, to znaczy można w tej chwili zdefiniować swój własny czy swoje własne profile barwne, korzystając z aplikacji NX Studio i te profile barwne można następnie zgrać na kartę włożyć do korpusu i z karty zaimportować je do pamięci w korpusie.
to oznacza, że możemy w ten sposób tworzyć na komputerze swoje własne profile i mieć je dostępne w swoim Nikonie Z9. Kolejna bardzo przydatna rzecz, która się pojawiła w aktualizacji 5.30, dotyczy mojej ulubionej funkcji Auto Capture, czyli automatycznego wyzwalania robienia zdjęć albo też nagrywania filmu w momencie, kiedy w kadrze pojawi się jakiś obiekt, którego parametry sobie zdefiniujemy. Możemy zdefiniować na przykład wykrycie konkretnego obiektu, możemy zdefiniować wykrycie obiektu konkretnej wielkości albo w konkretnej odległości od aparatu, albo też obiektu poruszającego się z pewną prędkością pod pewnym kątem. Tak? Także mamy tutaj duże możliwości definiowania tego, kiedy korpus uzna za stosowne włączyć serię zdjęć albo nagrywanie filmu i kiedy uzna za stosowne wyłączyć, zakończyć serię zdjęć i zakończyć nagrywanie filmu. Natomiast do tej pory była tutaj pewna luka w tej funkcji. Luka, która powodowała, że jak pojawił się w obiektywie obiekt, który nas interesował, aparat zaczynał ten obiekt śledzić i obiekt jak gdyby zmieniał odległość od aparatu, na przykład oddalał się od aparatu, wychodził gdzieś tam daleko. Kiedy aparat uznawał, że już nie będzie dłużej go śledził i przechodził w tryb standby, to do tej pory punkt ustawienia ostrości zostawał tam, gdzie aparat zgubił ten obiekt. I to powodowało problemy, dlatego że jak załóżmy, mieliśmy aparat ustawiony tak, żeby przykładowo zaczynał nagrywanie filmu, kiedy w kadrze w odległości załóżmy 2 metrów pojawi się jakieś zwierzę, no to kiedy to zwierzę odciągnęło, w cudzysłowie odciągnęło punkt ustawienia ostrości gdzieś tam na dystans 10 metrów na przykład i tam zostało zgubione, to kiedy kolejne zwierzę pojawiło się w odległości 2 metrów, no to aparat już tego zwierzęcia nie widział, bo wszystko było bo ostrość była tak mocno rozjechana, że nie było możliwości uruchomienia detekcji tego właśnie obiektu. I teraz pojawiła się poprawka, która zapobiega tego typu sytuacjom. Bardzo ważna poprawka, dlatego że teraz jak włączamy funkcję Auto Capture, to mamy do dyspozycji również opcję resetowania punktu ustawienia ostrości. I tutaj mamy na dole widać, jest Disp Standby Position. Jak naciśniemy przycisk Display, to wchodzimy w dodatkową opcję, która się pojawiła właśnie w aktualizacji 5.30, gdzie możemy wyłączyć resetowanie punktu ustawienia ostrości albo włączyć. Jeżeli wyłączymy, no to wszystko działa po staremu, nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli włączymy, to w tym momencie po zgubieniu obiektu aparat zresetuje, przywróci pierwotne ustawienie punktu ustawienia ostrości. Tylko uwaga, mamy 2 przypadki, w których będą się działy 2 różne rzeczy. Jeżeli wśród kryteriów wyzwalania, robienia zdjęć albo nagrywania filmów mamy wybraną odległość, ta odległość, wykrywanie obiektów w ustalonej odległości jest włączone, to wtedy włączenie resetu punktu ustawienia ostrości spowoduje, że ostrość zostanie ustawiona automatycznie na punkt najdalszy, który ustawiliśmy jako ten limit, gdzie powinna się zacząć akcja nagrywania filmu albo robienia zdjęć. Natomiast jeżeli ta opcja wykrywania obiektów w zadanym dystansie jest wyłączona, to wtedy przywrócenie punktu ustawienia ostrości będzie miało miejsce do punktu, w którym zaczęła się akcja robienia zdjęć bądź nagrywania filmu. Tak? Czyli jeżeli załóżmy, mamy wszystko tutaj poustawiane tak jak trzeba i pojawia się obiekt, który zostaje wykryty w odległości na przykład 1,5 metra, tak? Zaczyna się nagrywanie filmu i ten obiekt odchodzi na dystans powiedzmy 10 metrów, tam jest zgubiony, to w przypadku, kiedy mamy tą funkcję ustawioną na reset i mamy włączone wykrywanie obiektu na zadanym dystansie, to ostrość nam wróci do tego najdalszego punktu, który ustawiliśmy jako zakres. Natomiast jeżeli ta opcja wykrywania obiektu na zadanym dystansie nie jest włączona, to wtedy punkt ustawienia ostrości wróci nam do odległości 1,5 metra, czyli do tej odległości, na której pierwotnie system wykrył interesujący nas obiekt. Tak? Bardzo fajna rzecz. Mi to bardzo naprawdę pomaga. I to jest funkcja, którą polecam uwadze każdego fotografującego, każdego filmującego, zajmującego się zwierzętami, dlatego że to ułatwia mocno życie.
Ta poprawka bardzo, bardzo mi się podoba. Ona rozwiązuje mój poważny problem, który miałem z funkcją Auto Capture. Super. A przy okazji tych zmian w funkcji Auto Capture pojawiła się jeszcze jedna rzecz, to znaczy możliwość wywołania akcji, nagrywania filmu albo robienia zdjęć, kiedy zostanie wykryta twarz człowieka. Bo do tej pory mieliśmy do dyspozycji wykrywanie obiektów w postaci na przykład człowiek, zwierzę, ptak, a w tym momencie mamy jeszcze dodatkowo, w przypadku człowieka mamy dwie opcje, wykrycie sylwetki i wykrycie twarzy. Też bardzo fajny dodatek. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba w tej poprawce, to jest możliwość użycia limitera zakresu odległości, na których jest ustawiana ostrość. Do tej pory w Nikonie Z9 takiej funkcji nie było. Ta funkcja trafiła do korpusów niższej klasy, natomiast Z9 musiał poczekać na tą opcję. I dlatego w Nikonie Z9 do tej pory mogliśmy korzystać tylko z limitera na obiektywie, jeżeli taki w ogóle był, bo nie na wszystkich obiektywach, trzeba pamiętać, jest limiter odległości ustawiania ostrości. Natomiast teraz mamy opcję, tutaj w menu jest to opcja A17, gdzie możemy ustawić limit, czy też obszar, czy zakres odległości, w którym to zakresie ostrość będzie ustawiana. I teraz mamy osobną opcję do włączenia i wyłączenia tej funkcji i mamy osobną opcję do ustawienia zakresu odległości. I muszę przyznać, że funkcja ustawienia zakresu odległości jest zrobiona bardzo fajnie, dlatego że mamy dwie możliwości. Jedna możliwość to jest po prostu kółkiem przednim ustawiamy odległość dalszą, tą największą odległość, na której będzie ustawiona ostrość i jak widzimy, to tutaj jest dosyć precyzyjny krok, dlatego że 1/10 metra. To jest fajnie zrobione. Możemy ustawić przykładowo maksymalny zasięg ustawienia ostrości do 2 metrów, a tylnym kółkiem możemy sobie zmienić zasięg, tą najbliższą granicę zasięgu ustawienia ostrości. Przykładowo chciałbym, żeby ostrość była ustawiona w zakresie od 1,5 metra do 2 metrów. To jest jedna opcja. Druga opcja polega na tym, że po prostu celujemy w obiekt położony najdalej i obiekt położony najbliżej. Jak wycelujemy w obiekt położony najdalej, naciskamy spust migawki i to powoduje zapisanie odległości. Jak wycelujemy w punkt położony najbliżej, to naciskamy przycisk AF ON i zostaje zapisany w pamięci punkt położony najbliżej. Czyli dwie opcje, tak? Albo wpisujemy po prostu wartości liczbowe z dokładnością do 1/10 metra, albo też pokazujemy odtąd dotąd masz mi ustawiać ostrość. Bardzo fajnie jest to zrobione. Przyznam szczerze, że z ciekawości użyłem miarki, żeby sprawdzić, jak dokładny jest ten pomiar. No i powiem tak, nie użyłbym tej funkcji jako dalmierza, raczej nie. Natomiast ten pomiar odległości jest w miarę wystarczający. Tak, więc nie ma tutaj co się obawiać, nie trzeba nosić ze sobą jakiejś metrówki, żeby to sprawdzać. To naprawdę fajnie działa. Tylko tu uwaga. Otóż jak ustawiamy te wartości, to na wyświetlaczu część wartości jest wyświetlana w postaci białych cyfr, a część jest wyświetlana w postaci żółtych cyfr. I teraz jak długo wartości są wyświetlane na biało, tak długo mamy gwarancję precyzyjnego ustawienia odległości. Natomiast jak zacznie się tutaj obszar wyświetlania, widzimy tutaj 1/10 metra, 0,2 metra, wyświetlane jest w tej chwili na żółto. Jeżeli te wartości wyświetlane są na żółto, to znaczy, że tutaj dokładność jest obniżona. To wynika z tego, jak funkcjonuje zarówno sam układ ustawiania ostrości, jak również sterowanie w obiektywie ustawieniem ostrości. Po prostu w pewnych ekstremalnych zakresach nie ma możliwości przy tym obecnym systemie stwierdzenia, czy to jest tyle powiedzmy metrów, czy tyle metrów. Dlatego te wartości podawane na żółto trzeba brać trochę z pewną dozą ostrożności, dlatego że one mogą nie do końca odpowiadać prawdzie. A jeżeli jesteśmy w zakresie odległości wyświetlanych na biało, to wtedy jest to wszystko dobrze. To wtedy ten pomiar jest precyzyjny. Dwie uwagi jeszcze dotyczące tej właśnie funkcji. Uwaga pierwsza. Ta funkcja działa tylko z NIC Core'ami Z. Więc jeżeli ktoś używa starych NIC Core'ów F przez przejściówkę, sorry, to nie zadziała. I druga rzecz jest taka, że co prawda to w dokumentacji nie jest napisane, ale sprawdziłem
I wygląda to tak, zobaczmy, że mamy tutaj opcję ustawiania tego zakresu ostrości tylko w menu dotyczącym robienia zdjęć. No bo jak popatrzymy, jak pojedziemy na dół, to mamy osobną kategorię pod literami G dotyczącą nagrywania filmów. W kategorii G nie ma tutaj nigdzie opcji ustawiania tego limitu odległości. Jak sprawdzimy od początku do końca, nie ma opcji ustawienia limitu odległości, ale sprawdziłem i co się okazuje, jeżeli ustawimy limit tutaj, korzystając z funkcji A17, włączymy ten limit, to ten limit działa zarówno przy robieniu zdjęć, jak i przy nagrywaniu filmów. To jest ciekawostka, bo nie znalazłem nigdzie w dokumentacji informacji, że to tak działa, natomiast to faktycznie tak działa. Sprawdziłem, ustawiłem ten limit, sprawdziłem przy robieniu zdjęć, sprawdziłem przy nagrywaniu wideo, rzeczywiście limit działa w obu przypadkach. Kolejna zmiana, która mi się bardzo podoba w aktualizacji 5.30 dotyczy użytkowników teleobiektywów z wbudowanym telekonwerterem. Taki obiektyw z wbudowanym telekonwerterem ma na obudowie dźwigienkę, przy pomocy której włączamy telekonwerter i wyłączamy telekonwerter. I w aktualizacji 5.30 pojawiła się bardzo fajna funkcja, która jest dostępna w menu Custom Settings pod opcją F, a dokładnie F11. Cycle Image Area Using Built-in TC. I tutaj jak wejdziemy, zobaczymy 4 pozycje. Pozycja OFF mówi sama za siebie, czyli nic się nie zmieniło, wszystko działa tak jak działało. Natomiast bardzo fajna jest pozycja A. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli włączymy sobie pozycję A, to ten typ działania A, to wszystko dzieje się w taki sposób, że jeżeli na obiektywie dźwigienką włączymy telekonwerter, to w korpusie nastąpi automatyczne przełączenie z formatu FX na format DX. Natomiast jeżeli na korpusie dźwigienką wyłączymy telekonwerter, to w korpusie nastąpi przełączenie z trybu DX w tryb FX, czyli mamy sprzężenie działania. Włączamy telekonwerter i automatycznie kadrujemy obraz do formatu DX, wyłączamy telekonwerter i automatycznie przywracamy pełne pole obrazowe. Bardzo fajna rzecz. Pozostałe 2 opcje są dla mnie trochę dziwne, bo wprowadzają pewnego rodzaju zamieszanie, ale też czemu nie? Typ B powoduje, że jeżeli wyłączymy dźwigienką na obiektywie telekonwerter, to korpus przełączy się w tryb FX, ale jak włączymy telekonwerter, to nic się nie stanie. Czyli tutaj każda akcja na obiektywie tą dźwigienką powoduje albo przełączenie korpusu w tryb FX, albo nic nie powoduje. I podobnie działa opcja typ C, tylko tutaj w odwrotną stronę. To znaczy, jeżeli włączamy telekonwerter, to korpus się przełączy w tryb DX, ale jak wyłączymy telekonwerter, to korpus nie wróci do trybu FX, tylko pozostanie już w tym trybie DX. To też ma swoje zastosowania, bo przykładowo, jeżeli chciałbym móc szybko przejść do trybu, powiedzmy, pracy z większym zbliżeniem, no to mogę sobie wyobrazić sytuację taką, że rzeczywiście przełączając dźwigienką na obiektywie, że włączam telekonwerter, automatycznie przechodzę do trybu DX, ale później chciałbym się troszeczkę tylko oddalić, tak, troszeczkę zmniejszyć jak gdyby przybliżenie, no to nie przełączam wszystkiego na raz do trybu FX, tylko dźwigienką wyłączam telekonwerter, ale nadal pozostaje w trybie DX. Moim zdaniem to może być kłopotliwe o tyle, że trzeba pamiętać, który tryb był ustawiony. Dla mnie najbardziej naturalnym trybem jest jednak tryb typu A, gdzie jedną dźwigienką przełączam wszystko razem. Ale oczywiście każde zastosowanie rządzi się własnymi prawami. Każdy fotografujący może stwierdzić, że dla niego akurat najfajniejszy jest typ B albo też typ C. I przedostatnia rzecz, która mi się podoba w tej aktualizacji 5.30, to jest sterowanie grupą kamer z jednego korpusu. Otóż całkiem niedawno nagrałem film, w którym mówiłem właśnie o tym, w jaki sposób możemy sterować grupą korpusów Nikona, korzystając z przycisków sterujących jednego z nich. Generalnie podłączamy wszystkie te korpusy do sieci lokalnej. Jeden korpus definiujemy jako nadrzędny, sterujący, pozostałe korpusy definiujemy jako podrzędne, zdalne czy też sterowane.
I teraz tutaj w dotychczasowej implementacji był problem polegający na tym, że jak podłączaliśmy wszystkie kamery do sieci, to trzeba było w każdej kamerze spisać sobie adres IP, jaki został przypisany do tej kamery i następnie w kamerze sterującej, tej nadrzędnej, trzeba było ręcznie wszystkie te adresy powpisywać do tabelki. Ta tabelka wygląda tak. Tutaj mamy menu sieciowe, Connect to other cameras, tutaj mamy Group Settings i mamy grupa 1, tabelka Remote Camera List. Tutaj mamy taką tabelkę i w tą tabelkę trzeba było do tej pory ręcznie powpisywać adresy. Teraz Nikon wprowadził zmianę, która powoduje, że na dole mamy taką opcję Remote Camera Search. Jeżeli mamy aktywne kamery podłączone do tej samej sieci LAN, to kamera sterująca może te kamery podrzędne wykryć. Tutaj pojawią się adresy i te adresy możemy wtedy sobie włączyć lub wyłączyć w zakresie sterowania. Tak? Czyli nie musimy tych adresów IP spisywać z tych kamer podrzędnych i nie musimy ich wpisywać ręcznie na tą listę. Bardzo duże ułatwienie. Szczególnie jeżeli posługujemy się całkiem dużą grupą kamer, kilka kamer albo no powiedzmy tutaj z tymi liczbami nie możemy przesadzać, bo jak widać miejsca na wpis jest niewiele. Tutaj mamy do dyspozycji 16 pozycji. Ale jak pracujemy już z kilkoma kamerami, no to takie spisywanie z każdej kamery adresów IP i wpisywanie ręcznie do tej tabelki jest naprawdę czasochłonne i męczące. Więc ta nowa opcja bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję firmo Nikon za wprowadzenie tej opcji, bo to ułatwia życie. I już ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest możliwość wykorzystania Nikona Z9 jako kamery w streamingu. Otóż do tej pory takie zastosowanie wymagało zainstalowania na komputerze specjalnego oprogramowania dedykowanego do tego celu i bez tego oprogramowania po prostu nie można było podłączyć Nikona Z9 do jakiegoś komputera. Teraz w menu USB pojawiła się dodatkowa opcja USB Streaming, ale w standardzie UVC UAC. To oznacza, że jeżeli wybierzemy tę opcję i podłączymy Nikona Z9 przez kabelkiem USB do portu USB komputera, to Nikon Z9 zostanie automatycznie wykryty i zostanie użyty, pojawi się możliwość użycia go w systemie operacyjnym komputera jako kamery do dowolnego zastosowania, na przykład do streamingu czy do wideokonferencji. Oczywiście, znaczy nie wiem czy oczywiście, ale ja sam Nikona Z9 do telekonferencji raczej nie używam i raczej nie będę używał. Natomiast no, jak ktoś ma jeden korpus Nikona Z9, no to rozszerza jego zakres zastosowania również o wykorzystanie jako kamery do streamingu przy pracy na komputerze. Dobrze, to są wszystkie funkcje, które chciałem tutaj omówić. Tak jak powiedziałem na samym początku, nie będziemy się przedzierać przez wszystkie 21 funkcji, bo niektóre uważam są nieistotne albo nie mają większego znaczenia. Natomiast tutaj powiedziałem dzisiaj o tych funkcjach, które dla mnie osobiście robią różnicę pomiędzy wersją 5.20 a 5.30. I jeszcze raz, tak jak aktualizacja 5.10 była dla mnie aktualizacją problematyczną, ja bym jej nie dał numeru 5.10, tylko jakiś tam poniższy numer, tak w przypadku aktualizacji 5.30 super, dobra robota Nikon, naprawdę ta aktualizacja to jest to, na co czekałem i załatwia sporo moich zastrzeżeń. Dziękuję za uwagę, natomiast następnym razem prawdopodobnie będzie film na temat czegoś, co spostrzegawczy widz mógł zobaczyć za mną. Coś się za mną zmieniło i to, co się zmieniło, będzie tematem kolejnego filmu. Do zobaczenia następnym razem.